Pomysł na tę książkę wyłonił się mniej więcej przed 10 laty, gdy dyskutowałem z moimi współpracownikami na temat, co można zrobić dla naszego hymnu narodowego. Hymn narodowy jest czymś, co jest nabrzmiałe treścią symboliczną, ale co jest martwe estetycznie. Możemy powiedzieć, że hymn jest martwy estetycznie. Słuchamy go w różnych wykonaniach, na ogół kiepskich, stadionowych, ulicznych itd. Natomiast mnie się już od dawna marzyła taka sytuacja, kiedy hymn pociągnie za sobą restytucję całej historycznej audiosfery, to znaczy, abyśmy mogli poznać wszystkie warianty hymnu. Mazurek Dąbrowskiego, jak wiadomo, po raz pierwszy zaśpiewany został między 16 a 19 lipca 1797 roku w Reggio nell'Emilia, w ówczesnej Republice Cisalpińskiej. I z tego czasu pozostało nam tylko jedno źródło, to znaczy pozostał nam rękopis pozostawiony przez Józefa Wybickiego, rękopis słów. Natomiast z tego okresu nie mamy w ogóle żadnych źródeł muzycznych. Przez dziesięciolecia trwał wielki spór na temat, czy to Józef Wybicki, czy może Michał Kleofas-Ogiński są autorami melodii do naszego hymnu. Tymczasem ani jeden, ani drugi nie jest autorem. Ta melodia istniała przed słowami. Istnieje źródło w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, mianowicie zegar barokowy François Bellera z 1789 roku, w którego kurantach znajdujemy tę melodię. Oczywiście tę melodię nie w tak brzmiącą jak obecnie, ale bez wątpienia jest to prototyp melodyczny dzisiejszego hymnu. Ale trzeba powiedzieć, że pojęcie muzyki ludowej nie było znane w XVIII wieku i jeszcze na przełomie XIX wieku. To jest późniejsze pojęcie. W tamtych czasach mówiono o muzyce popularnej lub narodowej. Możemy zatem powiedzieć, stosując się do kryteriów źródłowych z tamtego czasu, że to jest pieśń popularna raczej niż ludowa, choć oczywiście jakie są jej rzeczywiste źródła, tego dziś nie jesteśmy w stanie powiedzieć, nawet na podstawie tego brzmiącego artefaktu, który jest w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie wiemy, czy to jest rzeczywiście Mazur, czy na przykład Kujawiak, bo tempo tam nagrane wskazywałoby na Kujawiaka. Więc tu jest bardzo dużo wątpliwości co do tego, czy jest to pieśń ludowa, czy narodowa, czy pochodzenia szlacheckiego, czy pochodzenia mieszczańskiego, na co wskazywałby zegar Bellera. Tu jest dużo pytań i odpowiedzi autorytatywnej na nie nie ma. Czasy powstania listopadowego to jest moment, w którym hymn łączy się ze słowami. To jest dziwne, że proszę zwrócić uwagę, ile lat upływa od Reggio nell'Emilia i tego momentu, w którym Wybicki zaśpiewał hymn, do czasów, kiedy po raz pierwszy ukazuje się jako pieśń, czyli jako melodia połączona ze słowami. To jest rok 1829, wydawnictwo Barbezata w Paryżu i Wojciech Sowiński jest aranżerem tego hymnu. On właśnie narzucił całej Europie dzięki tym wydawnictwom, Szotta w Moguncji, Petita w Paryżu i Launera w Paryżu, tę wersję, którą dzisiaj znamy. Więc uważam, że postać Sowińskiego w kontekście historii naszego hymnu narodowego jest zupełnie niedoceniona, wręcz nieznana i ta książka przywraca mu właściwą rolę. Kto jest zatem autorem naszego hymnu? Jeśli chodzi o słowa, to nie mamy najmniejszych wątpliwości, że autorem jest Józef Wybicki. Natomiast jeśli chcemy koniecznie poszukiwać jakiejś syntetycznej formuły na określenie, kto jest autorem melodii naszego hymnu, to musimy zgodnie z prawdą historyczną i obecnym stanem badań powiedzieć, że autor melodii jest nieznany. Choć dobrze znamy źródła i już wiele więcej wiemy, niż wiedzieli muzykolodzy jeszcze kilkanaście lat temu. Od 100 lat niemalże mamy hymn narodowy w niezmiennej wersji, a przecież powinniśmy pamiętać, że ten hymn różnie grano i różnie śpiewano, że on ma swoją odmianę zachodnioeuropejską, ma swoją odmianę środkowoeuropejską. On się odcisnął na hymnach wielu innych narodów, I Republiki Słowackiej, późniejszej Jugosławii i wielu, wielu innych. To jest jedna z najbardziej znanych pieśni wolnościowych XIX-wiecznej Europy. Nie ma zatem najmniejszego powodu, żebyśmy ciągle w uszach mieli tę jedną, jedyną wersję, którą w 1927 roku
Felix Konopasek uchwycił w locie i zanotował, i ona jest dzisiaj podstawą wersji konstytucyjnej. Natomiast dla nas, historyków muzyki, jest ważne to, żebyśmy zobaczyli kulturotwórczą rolę tego hymnu w XIX wieku, żebyśmy zobaczyli, jak ona oddziałała także na twórczość kompozytorską. Przecież jest cała masa kompozycji w XIX wieku wzorowanych, czy też dla których jeszcze Polska nie umarła, czy też pieśń Legionów Polskich we Włoszech była inspiracją. To jest ogromny materiał w ogóle przeze mnie po raz pierwszy przebadany i który, mam nadzieję, będzie kiedyś podstawą zarówno wydań, jak i nagrań.